Cześć, siemanko, witajcie na moim kanale, z tej strony Michał, a dziś zajmiemy się PlayStation 3. Tak, PlayStation 3, który kupiłem sobie z okazji 18. rocznicy wypuszczenia PlayStation 3 na rynek. Jak wcześniej wspomniałem, nigdy Playa nie miałem na własność, zawsze tam gdzieś coś komuś robiłem, ale nigdy sobie nie kupiłem takiej konsoli. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy mam już 4, 3 i 2 i 1 chyba. Nie będę kupował, dlatego że z tego, co tutaj mi wiadomo, no to ta konsola ma tak zrobione oprogramowanie, że bez problemu rzekomo gry z 2 i z 1 odpala. Czy tak jest? Sprawdzę sobie, gdzieś tam później dam Wam znać w shortsie. Dlatego, że dziś zajmiemy się tematem standardowym dla używanej konsoli, którą kupuje się z rynku wtórnego, a mianowicie, kurde, posłuchajcie. No więc skoro już słyszeliście, co jest na rzeczy, no to zaraz sobie rozbierzemy tę konsolę i zobaczymy, jak to tutaj wewnątrz wygląda. Generalnie historia konsoli jest taka, że zakupiłem ją na OLX-ie od człowieka, który zajmuje się robieniem takich konsol na handel. I według jego opisu taka konsola jest zrobiona tak, że już nic z twojej strony nie musisz dokładać, wszystko jest gotowe i można sobie na niej grać. Ja generalnie nie wiem, czy tak PS3 normalnie pracują, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, ja PS3 prywatnie nigdy nie posiadałem. Więc być może racja jest po jego stronie, natomiast rozbierzemy sobie zaraz, zobaczymy. Później załączymy sobie tę konsolę, omówimy, co tam mniej więcej jest porobione i na całym tym filmie zastanowimy się, czy faktycznie warto kupić taką gotową, zrobioną konsolę u kogoś, czy tak na dobrą rzecz niespecjalnie się to opłaca i warto ją sobie zakupić możliwie jak najtaniej i później powoli robić samemu. Natomiast na ten moment, nie przedłużając, zaczynajmy. Rozbierzemy sobie tego malucha, zajrzymy, co jest w środku, zobaczymy, czy ona była w ogóle konserwowana, czy ktoś tutaj był, ktoś coś robił i jak to w ogóle wygląda. Nie przedłużając, więc zaczynajmy. No i dobra, słuchajcie, mamy tutaj PlayStation 3 teoretycznie w wersji white, ale tak naprawdę nie do końca. Dlatego, że ta obudowa jest malowana i tu kurde pierwszy taki troszkę minus. Sam nie wiem, kurde, gdybym wiedział, że ona jest malowana i tak podoba mi się to w takiej wersji i zapewne w takiej wersji bym to kupił, ponieważ tak, podoba mi się ten custom, gdzie tutaj listwa jest czarna, gdzie obudowa jest biała, wygląda to fajnie, kontrastowo i ogólnie ładnie na półce, natomiast no, w gwoli ścisłości wypadałoby uczciwie napisać na aukcji, że obudowa nie jest oryginalnie biała, tylko jest malowana sprayem, bo nie każdemu to może spasować, a w związku z tym no, ktoś może się rozmyślić, ale jednocześnie nie być zawiedzionym w momencie, kiedy ta konsola przyjdzie. Więc myślę, że tutaj już taki pierwszy troszkę, no minus, słuchajcie, no minus. No, chcielibyście wiedzieć wcześniej? Ja bym chciał. Więc dla mnie to jest osobiście minus. Natomiast poza tym z zewnątrz tutaj wygląda całkiem zdrowo i generalnie nie miałbym się tutaj specjalnie do czego chyba przyczepić, więc zobaczmy, jak temat wygląda wewnątrz, czy to jest faktycznie dobrze serwisowane i zaraz sobie to tutaj dalej omówimy, więc nie przedłużając, ja tutaj troszkę przyspieszę i w momencie, jak będę miał to wszystko rozebrane, wrócimy sobie do tematu.
jakieś, nie wiem, dziadostwo, a tymczasem okazuje się, że po pierwsze nasz tutaj handlowiec, a powiem tutaj wprost jego nick z OLX-a, żeby czasem nikt się nie nadział, a jest to użytkownik Zombek1987. Jeżeli kiedyś będziecie sobie chcieli kupić cokolwiek na OLX-ie związanego z konsolami bądź jakąś elektroniką od użytkownika Zombek1987, no to zastanówcie się 2 razy. Jeżeli chodzi o temat, że konsola jest gotowa, przygotowana do użytku, no to tutaj jak widzicie szału nie ma, ponieważ pasta jest oryginalna, jeszcze zapewne ta, którą dał producent, to tutaj w ogóle było nieruszane. Wewnątrz jest trochę kurzu, te finy są owszem trochę brudne, nie dam rady tutaj ściągnąć tej osłony, to bym Wam pokazał, że tam w środku jest trochę dramat, ale to nie jest najgorsze. Jeżeli chodzi o wentylator, no to też nie był to jakiś wielki problem, gdy ściągnąć górną pokrywę i dmuchnąć to choćby z kompresora, gdy tak, żeby przynajmniej zachować jakiekolwiek pozory. Natomiast nawet tego nie zrobił. Jest tutaj też zawalone wszystko, ten wentylator też pasowałoby wziąć, nasmarować. No oczywiście to tutaj wszystko sobie zrobię zaraz. Idziemy dalej. Zasilacz tak samo jakimś takim grubym, smolistym kurzem. Tak trochę, kurde, powiem Wam, ten zasilacz, ogólnie ta konsola była wcześniej upalacza, gdzie tutaj czuć po tym kurzu smród fajek, także no szału nie ma, to też oczywiście będzie całe do wyczyszczenia, do wydmuchania. Na razie sobie na bok odłożę, ale generalnie wiecie, no ktoś nie przeprowadził konserwacji, no okej, zdarza się, mógł oczywiście o tym wspomnieć w aukcji, bądź nie tyle w aukcji, bo ja go przecież pytałem, czy to jest wszystko gotowe. On się zapierał, że tak, więc jakkolwiek mógł mi dać znać, że jest nie tak, jak być powinno, ale nie to jest tak naprawdę największym problemem. Największym problemem jest to, że ta konsola, moi drodzy, jest po zalaniu i tutaj konkretnie zostało coś wylane. Zobaczcie, tutaj mamy już całą tą blachę aż zardzewiałą, tak samo tutaj na zewnątrz w miejscach śrubek, więc no tutaj szału nie było. Co gorsze, jak sobie popatrzycie na płytę główną, no to tutaj mamy zaoksydowaną całą tą masę już nawet z przodu, jest to już takie, można powiedzieć, grubsze. Jak sobie popatrzę na PCB, co prawda nie wygląda to tutaj nigdzie jakoś mega źle, natomiast no trzeba to będzie całe na pewno wyczyścić, trzeba będzie powymieniać te pasty, no kurde, no cholera jasna, powiem Wam, że no nie jest dobrze. Tutaj ktoś ewidentnie wcześniej był, bo jak widzę tutaj mamy topnik, więc ktoś tutaj lutował to gniazdo dysku. Coś tutaj musiało być nie halo, a tym bardziej jestem teraz wścieknięty, bo jeżeli ktoś tutaj lutował to gniazdo, jeżeli ktoś tutaj, czekajcie, spróbuję Wam to pokazać tak, żebyście może lepiej widzieli. Widzicie taki przebarwnik od topnika? Ktoś tu był. I teraz ktoś lutował to gniazdo, jednocześnie nie wyczyścił tego zalania, chyba że to zalanie wystąpiło później, i jednocześnie nie wymienił pasty, nie przekonserwował tego. No po prostu dla mnie trochę dramat i szczerze powiedziawszy, tak jak mówię, ja zakupów u tego pana nie polecam. Jeszcze nie wiem do końca, czy programowo jest to zrobione tak, jak chciałem. Tak jak opisywał w aukcji, szczerze powiedziawszy, no na pewno za jakiś czas sobie to sprawdzę. Natomiast no, jeżeli chodzi o kwestię samą tutaj tego tematu, jak to jest zrobione pod względem konserwacji, eksploatacji tego, no to jak widzicie jest źle, jest bardzo źle. Napęd tak samo tutaj już z dołu jest pordzewiały, więc tak gdzieś to było trzymane, gdzie jest bardzo dużo wilgoci. Te tasiemki, to wszystko jest takie przesiąknięte jakby tym zapachem nikotyny. Jest to strasznie słabym stanie ogólnie zachowane. No i cóż, no nie pozostaje mi nic innego, jak skoro już kupiłem tę konsolę, a nie będę się bawił w żadne odsyłki i jednocześnie przy okazji Wam tutaj zrobię filmik ku przestrodze. Natomiast no co, no ja sobie ją doprowadzę do porządku, więc nie przedłużając, ja się z Wami na ten moment żegnam, drodzy widzowie. Zaczynam sobie to tutaj wszystko czyścić i widzimy się w momencie, jak będę mieć wszystko poskładane.
No siemaneczko, troszkę się mi zeszło, tak naprawdę poświęciłem temu jakieś 2 godziny w kupę. Wy to oczywiście zobaczyliście na przyspieszonym tempie, natomiast efekt jest całkiem zacny. Konsola śmiga, konsola nie wyje, zaraz sobie zresztą odpalimy GTA 5 i zobaczymy, porównamy sobie jak to tutaj śmiga. W ogóle to może sobie od razu załączymy i nie będzie problemu. Jeżeli chodzi o system, jaki jest tutaj zainstalowany, to tak naprawdę nie będziemy sobie go w tej chwili omawiać, ponieważ zostawię sobie to, jeżeli chcecie w ogóle posłuchać, co to jest, jak to jest, z czym to się je, to sobie to omówimy na etapie jakiegoś innego filmu, a teraz na ten moment podsumujmy to, co się tutaj zadziało. No więc tak, użytkownik Ząbek1987 sprzedaje przerabiane konsole PlayStation 3. Ma w tej chwili w swojej ofercie zarówno slimy, jak i super slimy w cenie od 300 chyba złotych za slima, za super slima po 330 zł za slima. W tej cenie rzekomo dostajecie gotową do pracy konsolę, przygotowaną, przeglądniętą, poserwisowaną, z zainstalowanym Homebrew, który tutaj umożliwia nam odpalenie gier z PlayStation 1, z PlayStation 2, z PlayStation 3. Dodatkowo oprócz tego mamy tutaj wbudowane aplikacje, gdzie sobie możemy śmigać po necie, sami szukać jakichś ROMów, możemy tutaj dodatkowo emulować inne starsze konsole jak NES, SNES, Atari i tym podobne i generalnie to wszystko dostajemy w cenie, a dodatkowo nowy pad Esperanzy do PlayStation 3. I teraz tak, generalnie jeżeli chodzi o całość, no to jedyne, z czym się mogę na ten moment zgodzić, no to to, że dostajemy zainstalowane już tutaj oprogramowanie, to takie odblokowujące, łamiące zabezpieczenia konsoli, gdzie faktycznie tutaj możemy sobie te ROMy, to wszystko wrzucać. No ale zasadniczo w tej cenie to by było chyba na tyle, ponieważ tak, pad Esperanzy, no jakby bierzesz go do ręki i już wiesz, że to jest najniższy możliwy budżet, jaki istnieje na świecie, a koszt takiego pada na Allegro to około 20 zł. Więc czy to jest jakaś wartość dodatnia? Wydaje mi się, że nie. Na zdjęciu konsola wygląda bardzo ładnie, wygląda jak white, z ładną czarną listwą, taki custom, który może się podobać i generalnie wszystko by było fajnie, gdyby w opisie tej aukcji, tego ogłoszenia było napisane, że obudowa jest malowana, a nie oryginalnie biała. I tutaj kolejny minus. Do tego dostajemy konsolę, która rzekomo jest przerobiona, gotowa do pracy. No i okej, konsola jest przerobiona, gotowa do pracy. Co rozumiemy przez słowo gotowa do pracy? Dla mnie osobiście gotowa do pracy to jest taka, do której ja już od siebie nic nie muszę dokładać. Wyciągam z pudełka, podłączam i działa. Natomiast to, co się tutaj zadziało, no to sami widzieliście. Dostaliśmy konsolę, która miała rozwalony napęd, gdzie napęd nie czytał płyt, gdzie trzeba było wyczyścić obie głowice, dodatkowo w środku, jak było, sami widzieliście, kupę kurzu, zero smaru, gdzie wszystko trzeba było ładnie nasmarować, wyczyścić, podłączyć na nowo. Cała konsola wewnątrz była napełniona kurzem, gdzie prześmierdnięta papierosami, gdzie trzeba to było wszystko izopropanolem elegancko wymyć. Jeżeli chodzi o układ chłodzenia, jak sami widzieliście, zaschnięta stara pasta, prawdopodobnie jeszcze oryginalna, do tego cały brudny wentylator, który rzęził niesamowicie. Dzięki temu, że go elegancko wyczyściłem, nasmarowałem WD-40. Właśnie, taki protip. Gdybyście się zastanawiali, czym nasmarować najlepiej takie wentylatory, które pracują w Waszych komputerach, konsolach, etc., jeżeli już się delikatnie zacierają. Najlepszym do tego jest właśnie ten oto specyfik WD-40. WD-40 nie przewodzi energii elektrycznej. Można go stosować bez problemu na otwarte elementy, układy scalone. Także nawet jeżeli gdzieś tam skapnie, absolutnie nic się nie stanie, a Wasz wentylator odzyska wigor. Generalnie w tej chwili, jak widzicie, za mną jest odpalone
GTA 5. Oczywiście mamy mapę, no bo nie chcę, żeby coś tam się hałasowało z tyłu, żeby to zbierało z tła i żebyście mnie gorzej słyszeli. Natomiast wczoraj w podobnym scenariuszu ja już miałem pracę wentylatora fan speed na około 50% i temperatury o 10 stopni wyższe. W tej chwili wentylator kręci się na 25%, temperatury są 10 stopni niższe, czyli mamy połowę niższą pracę wentylatora i dodatkowo 10 stopni mniej. Po prostu wow! Czyli dało się zrobić z tej konsoli elegancki, działający sprzęt, tylko trzeba było poświęcić trochę serca. Najgorsze w tym wszystkim jest chyba to, że prawdopodobnie ten właśnie użytkownik zaglądał do tej konsoli, bo ewidentnie było widać topnik, było widać, że było lutowane gniazdo SATA od dysku twardego, było widać, że było lutowane gniazdo HDMI, tego już Wam później nie pokazywałem, ale na etapie czyszczenia doszedłem do tego, że jeszcze dodatkowo gniazdo HDMI było w tym przypadku lutowane. Dodatkowo jak już robił takie rzeczy, to nie mógł wziąć i wyczyścić dla niepoznaki tych śladów zalania z blachy i z masy na płycie głównej konsoli. Słabe to strasznie. A przecież jak już kurde to było rozebrane, co jest za problem nałożyć pastę termoprzewodzącą? To też nie kosztuje milionów. Ja uważam tak, jeżeli sprzedajemy jakąś tam jednorazową jedną sztukę konsoli, która gdzieś tam nam się zapodziała, nie wiem, w piwnicy, na półce, nie korzystamy już z tego, chcemy sprzedać, no to wtedy okej, takie coś przechodzi, no bo mogliśmy się nie znać, nie grzebiemy w tym sprzęcie, sprzedajemy tak jak leży i jak ktoś chce, to sobie z tym robi to, co uważa za stosowne. Natomiast w tym przypadku, gdzie gość ewidentnie rozebrał konsolę na czynniki pierwsze, żeby pomalować obudowę, żeby przelutować gniazdo HDMI, żeby przelutować gniazdo SATA i jednocześnie zostawił to zalanie, gdzie nie wymienił pasty termoprzewodzącej, gdzie nie porobił napędu, nie zrobił tutaj zasadniczo nic, co sugerowałoby jakąkolwiek próbę poprawienia funkcjonalności tej konsoli, to jest po prostu dla mnie osobiście mega słabe. I tak jak mówię, jeżeli by jedną konsolę ktoś sobie z domu sprzedawał, nie zrobił tego, okej, no nie musi się na tym znać, ale mówimy tutaj o człowieku, który robi to na handel, który się tym zajmuje, który Wam w dobrej wierze, Wy sobie chcecie kupić jakiś sprzęt retro, a on Wam to sprzedaje, twierdząc, że to jest zrobione i gotowe. Takie rzeczy absolutnie nie są na propsie. Więc pamiętajcie, jeżeli nie chcecie się naciąć na zakup sprzętu, który wygląda tak, jak wygląda, widzieliście sami tutaj na filmie, jak to i w jakim stanie do mnie przyszło, to omijajcie szerokim łukiem użytkownika Ząbek 1987. A takim smaczkiem, taką wisieką na torcie Wam tylko powiem, że w momencie jak zakupiłem od tego gościa tą konsolę, ja mu napisałem, kim jestem, ja mu napisałem, że prowadzę kanał i ja mu napisałem, że jego konsola będzie w tym materiale. Napisałem mu, a on mimo wszystko przysłał mi taki bubel. Więc domyślcie się, będąc totalnym randomem z sieci, co Wam może wysłać. Biorąc pod uwagę, że mi, świadomie, wiedząc, że ja z tym będę grzebał, wysyła to co wysyła na co dzień innym ludziom. Jeszcze raz, przestrzegam, Ząbek 1987 nie kupujemy. A tymczasem, jeżeli o mnie chodzi, konsola bardzo ładnie zrobiona, temperaturki świetne, wentylator cichutki, napęd czyta. Więc z mojej strony na ten moment uważam, że tyle. Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli ten content do Ciebie trafia, ogólnie lubisz klimaty retro i lubisz sobie popatrzeć, jak ktoś w tym retro grzebie, śmiało subskrybuj ten kanał, ponieważ tutaj coraz więcej, coraz częściej takich rzeczy będzie się pojawiać. A na sam koniec jeszcze chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za wsparcie, niezależnie czy to wsparcie finansowe, czy łapka w górę, czy komentarz, czy nawet głupie wyświetlenie jednorazowe jakiegoś filmiku. Napędza mnie, pomaga mi się rozwijać i pomaga zwiększać zasięgi tego kanału. Więc klikamy, oglądamy, a jeżeli macie taki gest, to nawet wpłacamy coś, żeby wspomóc twórcę. A na ten moment ja się z Wami żegnam. Dzięki, cześć!